Cześć, tu Marek Jankowski. Od rana dostaję od Was dzisiaj pytania, co sądzę o nowym podcaście, który pojawił się na polskiej scenie podcastowej. Chodzi o podcast Mateusz Morawiecki, którego autorem jest premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy odcinek tego podcastu pojawił się w piątek i w poście na Facebooku zapowiadającym ten podcast premier napisał: od dziś w każdy piątek będziecie mogli posłuchać mojego autorskiego podcastu, w którym mówię o tym, co ważne dla Polski i Polaków. Co tydzień polityka z pierwszej ręki, własny punkt widzenia i omówienie najważniejszych tematów dostępne na największych platformach streamingowych. Konkretnie, mniej formalnie, rzeczowo. Z pewnością nie obejdzie się bez niespodzianek, humoru i zakulisowych informacji. To dopiero początek mojej przygody z podcastami, dlatego liczę na Wasze sugestie i uwagi. No więc pomyślałem, że podzielę się tymi sugestiami i uwagami, zwłaszcza, że ja nagrywam podcast od kilkunastu lat, prowadzę też kurs dla podcasterów, przez który przeszło już ponad 1200 osób, więc no mam trochę doświadczenia z tymi początkującymi podcasterami i pomyślałem, że warto tutaj też być może panu premierowi coś podpowiedzieć. Zacznę od tego, co mi się podoba w tym podcaście. Podoba mi się długość tego pierwszego odcinka. 13 minut z groszami to jest bardzo dobra długość na pierwszy odcinek, taka, która pozwala nam się zorientować, czy my tego podcastera chcemy polubić, czy niekoniecznie, a nie na tyle długa, żebyśmy się znudzili czy zmęczyli, więc to jest na pewno na plus. Podoba mi się też montaż tego odcinka. On jest prosty, tam jest wstęp muzyczny, jest zakończenie i w środku premier mówi, ale to, co mówi, jest przedzielone takimi przerywnikami muzycznymi, tak zwanymi bumperami, które podnoszą dynamikę całego odcinka i to też jest na pewno na plus. Można by było się lekko czepiać, że może te bumpery w środku powinny być nieco krótsze, ale to są detale, tym bym się w ogóle nie przejmował. Podoba mi się też to, że na koniec jest wezwanie do działania, jest zachęta do subskrypcji tego podcastu. To też coś, co warto zastosować, zwłaszcza, że to pierwszy odcinek. Z rzeczy, które warto by było poprawić. Pierwsza sprawa, tytuł tego pierwszego odcinka brzmi: o tym, co ważne dla Polski i Polaków. No, niezbyt to pasuje do tych takich obietnic, że to będzie właśnie taki własny punkt widzenia, że mniej formalnie. Poza tym, skoro premier nagrywa podcast, to w zasadzie chyba każdy odcinek mógłby mieć taki tytuł: o tym, co ważne dla Polski i Polaków, więc sugerowałbym raczej tytuły takie mniej formalne i bardziej związane z treścią danego odcinka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, a właściwie pierwsza, która mi się rzuciła w uszy, uderzyła mnie w uszy, to jest pogłos, który słychać w tym nagraniu. Pewnie nagrywano ten podcast na dobrym sprzęcie, ale w fatalnym pomieszczeniu i to niestety słychać. Ten dźwięk tam dudni. Ktoś, kto robił obróbkę, postarał się z tym zrobić, co się dało. No ale niestety niewiele się da, jeżeli na wejściu ten dźwięk jest po prostu nagrany w takim, a nie innym pomieszczeniu. Dlatego sugerowałbym nagrywanie kolejnych odcinków nie w tych takich budynkach dostojnych, rządowych, gdzie mamy wysokie sufity, gołe ściany, jakieś posadzki i ten dźwięk tam się odbija i krąży, tylko w jakimś małym pokoju, który jest odpowiednio wytłumiony i ten dźwięk po prostu się nie roznosi. Ewentualnie można też, no bo czas premiera jest cenny, jeżeli on nie może się z tych swoich pomieszczeń ruszyć, to można też zorganizować taką przenośną kabinę i wytłumić trochę to otoczenie i to też by bardzo pomogło, więc to jest moja pierwsza wskazówka techniczna. Druga wskazówka dotycząca treści i niestety obawiam się, że tego się pewnie nie da zrobić, bo pewnie po to ten podcast powstał. Już mówię, o co chodzi. Kiedy przeczytałem tę zapowiedź, konkretnie mniej formalne, rzeczowo, nie obejdzie się bez niespodzianek, humoru, zakulisowych informacji, to wyobraziłem sobie zupełnie inną treść niż ta, którą usłyszałem. Usłyszałem taki zredagowany, trochę lżejszym tonem komunikat, nie wiem, rzecznika rządu, coś takiego, co w zasadzie nie odbiega jakoś bardzo od tego, co mówią politycy w mediach na przykład. A jednak podcast powinien mieć charakter taki trochę bardziej osobisty, trochę bardziej zbliżony do słuchacza. Tutaj są pewne kroki w tym kierunku poczynione, ale bardzo, bardzo malutkie, więc no, myślę, że ten podcast dużo bardziej by się niósł, gdyby był mniej taką tubą propagandową, a bardziej takim realnym dialogiem
premiera ze społeczeństwem, albo takim faktycznie pokazaniem premiera od kuchni, z jego też różnymi rozterkami, wątpliwościami, słabościami, a nie tylko tutaj jesteśmy świetni, bo tego się słabo słucha. To jest tak, jakby firma nagrała podcast o swoich produktach i opowiadała o ich zaletach. No, ciężko się tego słucha. I ostatnia sprawa dotycząca formy tego podcastu. Ta treść jest czytana z kartki i mimo, że premier robi to bardzo sprawnie i stara się to ukryć, w pewnych momentach gdzieś wrzuca jakieś takie wtręty, żeby to brzmiało nie jak czytane, to jednak ja słyszę, że to jest czytane. I znów zdaję sobie sprawę z tego, że czas premiera jest bardzo cenny, więc jeżeli ma przygotowany tekst, no to siada, nagrywa i faktycznie 15 minut i po krzyku, ale jeżeli to musi tak wyglądać, to naprawdę sugerowałbym zatrudnienie jakiegoś takiego, czy zasugerowanie copywriterowi, który pisze te teksty, żeby one były takie bardziej ludzkie, a mniej oficjalne, bo to słychać. To słychać, że to jest tekst napisany, a takich tekstów zbyt dobrze się nie słucha w przypadku tego rodzaju podcastu, bo to nie jest podcast, gdzie czytamy opowiadania, czy przedstawiamy historie kryminalne. To jest podcast, który, jak wnioskuję z tego posta, którego zapowiadał, ma służyć takiemu ociepleniu wizerunku premiera i ma służyć, no może nie dialogowi, bo to w podcaście nie tak łatwo zrobić, ale rzeczywiście gdzieś ma zbliżyć premiera do społeczeństwa. I myślę, że może właśnie w tym jest problem, że ktoś, kto przygotowywał ten tekst, myślał o odbiorcach jako o społeczeństwie, a lepiej myśleć o pojedynczym odbiorcy i mówić do niego w taki sposób, jakby siedział koło nas na sofie i jakbyśmy chcieli mu coś przekazać takim normalnym językiem. To tyle mojego wymądrzania się. Szanowny panie premierze, jeżeli pan albo ktoś inny z zespołu przygotowującego ten podcast chciałby skorzystać z moich skromnych wskazówek, to zapraszam na stronę podcastpro.pl. Tam można się zapisać na taki mailing, który też wychodzi co piątek, więc w zasadzie tak jak pana podcast. I ja tam dzielę się różnymi takimi wskazówkami, które mogą zwłaszcza początkującym podcasterom pomóc, więc zachęcam bardzo serdecznie. Jeszcze jeden plus mi się przypomniał. Zapowiedź tego, że ten podcast będzie co tydzień w piątek. To też jest bardzo dobry pomysł, bo podcast powinien być regularnie, więc proszę bardzo, zrobiła nam się taka ładna kanapka, dobra informacja, potem konstruktywna krytyka i potem dobra informacja na koniec. Więc cieszę się bardzo, że ten podcast powstał, dlatego że myślę, że dzięki temu więcej osób dowie się w ogóle o istnieniu podcastów, zacznie ich słuchać, mam nadzieję, więc to tyle ode mnie.